Cześć, jestem Tytus, zapraszam do mnie do pracowni. Chciałbym Wam opowiedzieć o ważnym dla mnie projekcie, jakim były prace, które przygotowałem dla Instytutu Polonika. Na co dzień maluję głównie prace o Warszawie, chociaż przygotowałem też serię prac o innych polskich miastach, a teraz miałem okazję wyruszyć w świat i poznać nowe miejsce. Była to dla mnie ważna podróż, ponieważ ja w ogóle uwielbiam miasta. Uwielbiam je eksplorować, zawsze bardzo mnie ciekawią. Tym razem miałem szansę zobaczyć zupełnie nowe miejsca, ale również odwiedzić te miasta, które już dobrze znam, ale spojrzeć na nie z nowej perspektywy. To było bardzo ciekawe, ruszyć szlakiem polskich wątków w tych miejscach, które znałem już wcześniej. Cały ten temat to była też dla mnie ciekawa przygoda i w ogóle takie ważne wydarzenie, ponieważ to był złożony, poważny projekt, nad którym pracowałem wiele miesięcy. Dużo się dowiedziałem, poznałem wiele faktów, wiele postaci. Bardzo ciekawy był sam proces, ponieważ przed rozpoczęciem pracy nad każdym obrazem, nad każdym kolejnym miastem odbywaliśmy wielogodzinne rozmowy z zespołem Instytutu, podczas którego dowiadywałem się wielu bardzo ciekawych rzeczy. Uwielbiam historię, uwielbiam miasta, więc to było po prostu wspaniałe i bardzo ciekawe. Też historia Polski w różnych miastach, w różnych częściach świata, te polskie ślady mają różny charakter i różną atmosferę. I czym innym są ślady polskości w Wiedniu, które w większości są związane z naszą Wielką Wiktorią, czyli z takim doświadczeniem niezwykle pozytywnym z naszej perspektywy. A czym innym są ślady polskości w Petersburgu, które w wielkim stopniu wiązały się z końcem Rzeczpospolitej, tak jak w przypadku ostatniego króla Rzeczpospolitej obojga narodów, czy z mieniem zagrabionym podczas zaborów, które można odnaleźć w Petersburgu. Duże znaczenie miały też w tej całej serii kolory i to był moment, w którym po raz kolejny potwierdziłem sobie, że faktury materiałów, lokalność materiałów ma wielki wpływ na to, jak wyglądają miasta i na ich wizerunek. Zupełnie inaczej wygląda stonowany, bardzo spójny Paryż, inaczej kolorowe, wesołe Wilno, a jeszcze inaczej chłodny Petersburg. I zwłaszcza ten ostatni był dla mnie czymś bardzo ciekawym, ponieważ spotkałem się z zupełnie nowymi kolorami w mojej palecie. I pojawiły się tutaj kobalty i kolory modre, których wcześniej w ogóle nie używałem. To było dla mnie ciekawe przeżycie. W serii obrazów można odnaleźć całą grupę bohaterów. Kolejne postaci związane z Polską, które pojawiały się w różnych miastach i to też pokazuje siłę oddziaływania tych ludzi na ich czasy, jeżeli pojawiały się w wielu różnych miastach. I tutaj w moim mini konkursie ex aequo wygrali Król Sobieski oraz Adam Mickiewicz. Każdy z nich pojawia się w 4 różnych miastach. Co ciekawe, bardzo wyraźny w miastach świata jest również współczesny nam Igor Mitoraj. I on jest obecny w trochę inny sposób. On nie jest związany ze śladami Polonii. On był po prostu znanym, rozchwytywanym artystą i kolejne miasta bardzo chciały, żeby pojawiły się w nich jego rzeźby czy instalacje. Bohaterami w moich pracach wiążą się również ciekawe historie i bardzo lubię te wątki, na przykład relacje między nimi, jak choćby historia o ciekawej przyjaźni Puszkina z Mickiewiczem. Co prawda pomnika Mickiewicza w Petersburgu nie znajdziemy, ale na obrazie przedstawiającym Petersburg postanowiliśmy upamiętnić ich relacje i obok pomnika Puszkina pojawia się Mickiewicz warszawski, który przyleciał tam na baloniku i panowie sobie rozmawiają. Na początku ich znajomości łączyła wielka zażyłość. Puszkin nawet mówił, że jeśli chodzi o Polaków, to liczy się dla niego tylko jeden. Natomiast wszystko się skończyło w momencie powstania listopadowego, które Puszkin bardzo krytykował i namawiał w swoich artykułach do jego krwawego stłumienia, co z kolei oczywiście bardzo się nie podobało naszemu Mickiewiczowi i panowie wtedy w swoich wierszach i tekstach nie szczędzili sobie uszczypliwości. Niezwykła też
jest historia o morderstwie strusia przy okazji Wiktorii Wiedeńskiej. Uważam, że to są wątki, których nie wolno pomijać i trzeba koniecznie o takich rzeczach opowiadać. Otóż król III Sobieski dowiedział się, że wezyr Kara Mustafa, czyli głównodowodzący wojsk tureckich, ma takie niezwykłe ptaki. Strasznie chciał mieć coś takiego dla siebie. No o tym niestety dowiedział się sam wezyr i widząc zbliżającą się porażkę swoich sił, nakazał wymordowanie strusi. I dowiadujemy się o tym z obrazu Marcina Altomontego, który już wcześniej upamiętnił tę ważną scenę, jak również zapisków samego króla, który bardzo się żalił ze swej straty swojej żonie Marysieńce. Wezyr Kara Mustafa został uduszony przez sułtana za niepowodzenie w całej kampanii, natomiast do Polaków trafiły między innymi piękne tureckie namioty, które zresztą niedawno były pokazywane na Wawelu. Również niezwykłą historią jest dla mnie wszystko związane z Rapperswilem, ponieważ nie wiedziałem, że istnieje takie miejsce i tak związane z Polską. I to jest dla mnie taki w sumie kosmos, że jest taki punkt na mapie Europy, w którym od stu kilkudziesięciu lat na szczycie wzgórza stoi zamek, który emanuje polskością. Przygotowując się do pracy nad tymi obrazami, bardzo chciałem, żeby z jednej strony obrazy te działały jako seria, żeby to był spójny projekt, stąd obrazy mają ten sam format, mają podobne nagromadzenie detali i szczegółów, ale też bardzo mi zależało, żeby ta seria nie była nudna, żeby w każdym z obrazów pojawiało się coś nowego, żeby poeksperymentować z ciekawymi kadrami czy nowymi perspektywami. I tutaj dobrym przykładem jest obraz przedstawiający Padwę, który został namalowany w ten sposób, że można go obracać i z każdej z 4 stron on gra, jego kompozycja działa. Też fajnym tego przykładem jest kolaż 12 miast, czyli 13 obraz, który namalowałem, pokazujący elementy zaczerpnięte ze wszystkich miast, które malowałem wcześniej. I tutaj posłużyłem się koncepcją Franka Lloyda Wrighta zastosowaną w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Stworzyłem spiralę, na której ustawiłem ważne dla nas elementy, tak jakbyśmy byli w muzeum i mogli chodzić i je oglądać. Wydaje mi się, że jest to bardzo dynamiczny pomysł, czegoś takiego wcześniej nie malowałem. Pracując nad tymi obrazami bardzo cieszyłem się na szansę pokazania tego wszystkiego przy okazji wystaw. Na moich wernisażach zawsze odbywały się prelekcje, gdzie na ekranie pokazuję wszystkie te elementy i tłumaczę się z każdej decyzji i opowiadam te wszystkie historie. Najbliższa wystawa odbędzie się już w czerwcu, także serdecznie zapraszam. Po wystawie, która odbędzie się w Warszawie, ruszamy w świat i mam nadzieję, że uda nam się dotrzeć do Chicago, Londynu, Lwowa czy właśnie do Rapperswilu. Dziękuję bardzo.